Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia K4 w wersji kombi. 1.6 turbo, benzyna, 180 koni z automatem 7 DCT, wersja L z pakietem Business Line w kolorze Azure Blue. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia K4 w wersji kombi, czyli prawie 4,70 m samochodu, do tego duży rozstaw osi 2,72 m, a to przekłada się na dużą ilość miejsca w środku i spory bagażnik, bo aż 604 litry. 1.6 turbo, benzyna, 180 koni, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8 sekund. Wersja L z pakietem Business Line w kolorze Azure Blue. Cena? Ta wyjściowa oczywiście prezentowanego egzemplarza 148 490 zł brutto. Finalna, wiadomo, uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji, a sporo jest opcji rabatowania. Mam tu na myśli niedawno wprowadzony rabat lojalnościowy, czy też rabat dla posiadaczy karty dużej rodziny. No bo jak samochód rodzinny, to jednak powinno być kombi. Zwłaszcza takie duże kombi. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów rowerzystów, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, czujniki parkowania przód-tył, aktywny tempomat, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, oczywiście kluczyk zbliżeniowy, felgi 17, przyciemniane szyby z tyłu, chromy wokół okien, chociaż ta górna listwa jest czarna, czarne rylniki. Podświetlane klamki. Tutaj mamy kontrolkę czujnika martwego pola i wykończenie wersji Business Line. Miękko, miękko, miękko. Pełna elektryka, centralny zamek, składanie lusterek i tutaj regulacja tychże lusterek, lewe, prawe i na strzałeczki pod odpowiednim kątem. Tutaj podgrzewany fotel kierowcy, wentylowany fotel kierowcy, podgrzewana kierownica i dwie pamięci fotela. Nagłośnienie Harman Kardon, czyli 8 głośników, subwoofer, wzmacniacz, cyfrowe zegary, czyli to są te zegary z opcją zmiany grafiki, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, bezprzewodowy CarPlay, bezprzewodowy Android Auto, head-up display, nastrojowe oświetlenie, fizyczne przyciski do sterowania multimediami i fizyczne przyciski do sterowania klimatyzacją. Tu na dole indukcyjna ładowarka, drążek zmiany biegów, dwa uchwyty na kubek albo schowek, podłokietnik ze schowkiem, miękki, nie jest niestety przesuwany, ale jest dość długi i dość szeroki. I tapicerka wersji L. Skóra syntetyczna, tak to się dzisiaj ładnie nazywa, ale fotel jest wygodny, dobrze wyprofilowany, elektrycznie regulowany z dwiema pamięciami. Przednia część fotela, cały fotel góra-dół. Zobaczcie, jak on nisko schodzi. Regulacja kąta nachylenia oparcia i regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Duży zakres, więc myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, góra-dół i przód-tył. Kierownica skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna. Tutaj aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tryby jazdy i zestaw głośno mówiący, a tu mamy komputer pokładowy. Zajrzyjmy do tyłu. Dużo miejsca na nogi, sporo miejsca nad głową.
Kanapa też jest dobrze wyprofilowana. Na skrajnych siedziskach oczywiście Isofixy, na środku podłokietnik z 2 uchwytami na kubek. Podłokietnik miękki. A tu jeszcze dodatkowo mamy tunel na narty, czy też jakieś dłuższe zakupy. Nawiew dla pasażerów z tyłu i 2 razy gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. I wlew paliwa. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Tu mamy aż 604 litry pojemności przestrzeni bagażowej. No i już w wersji Business Line mamy takie tutaj zastosowane schowki. Gniazdo 12V, zaczep na siatkę. Tutaj mamy prowadnicę do rolety. Pomiar tego bagażnika wykonywany był przy okazji prezentacji czarnej Elki. Więc jakby ktoś chciał zobaczyć dokładne wymiary, zapraszam do poszukania filmu. A tu oczywiście światło cofania. Tak to mniej więcej wygląda od spodu, niewiele widać. Co powiecie na ten kolor? Ochronne nakładki na progi, w tej wersji plastikowe. Szybki rzut na deskę. Nowocześnie, ale mimo wszystko intuicyjnie. Zostało sporo fizycznych przycisków. I fotel pasażera z manualną regulacją wysokości. Podgrzewany, wentylowany, wygodny, dobrze wyprofilowany. Zagłówek regulowany góra-dół i oczywiście przód-tył. Deska miękka i o dziwo wszystko w jednym kolorze. Nastrojowe oświetlenie. I tu. No tutaj mamy wentylowany fotel pasażera i podgrzewany fotel pasażera. Klamka. Samochód nisko osadzony, nisko pociągnięta linia dachu, ale o dziwo nie czuć tego za kierownicą. To za sprawą tego, że ten fotel faktycznie nisko schodzi. No a to sprawia, że będzie to samochód, jest to samochód skuteczny na autostradzie. Cyfrowe zegary. Obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola. Kamera 360. Dynamiczne linie, rzut z góry plus informacja z czujników. Kamera przednia. Aktywny tempomat, tryby jazdy. Do wyboru mamy Eco, Normal, Sport i komputer pokładowy. Kompas i wskazania z nawigacji, również tej googlowskiej. Informacje z asystenta pasa ruchu i informacje z czujnika martwego pola. Statystyki. Mniejszy wyświetlacz do sterowania klimatyzacją, albo raczej do wyświetlania tych podstawowych informacji z klimatyzacji. Można również tak sobie wyświetlić. Ale co najważniejsze, tu mamy fizyczne pstryczki do tej klimatyzacji.
miejsce nawiewu, temperatura pasażera. Home, czyli panel startowy, Map, czyli mapa, Search, czyli wyszukiwanie, Media. Jeden przycisk funkcyjny. Były pytania, co tutaj można ustawić. Pod tym przyciskiem do wyboru jest anuluj trasę, klimatyzacja, pogoda, radio, tryb parkingowy, audio, bluetooth, sport, ustawienia asystenta wspomagania kierowcy, oblicz ponownie, tu chodzi o nawigację, o trasę w nawigacji, telefon, kalendarz, odrzuć, zakończ połączenie, projekcja telefonu, czyli CarPlay, Android Auto, tryb prywatny, zmień zestaw głośno-mówiący, strona główna, monitor włączony, wyłączony, tryb spokojny, mapa, media i brak funkcji przypisanej. Tu mamy jeszcze setup, czyli wszystkie ustawienia w komputerze. No ja tak jeszcze. Skoro już pokazaliśmy sobie funkcję przy tej gwiazdce, to możemy pokazać też funkcję przy tej gwiazdce. W zasadzie to są chyba te same funkcje. Anuluj trasę, klimatyzacja, pogoda, radio, tryb parkingowy, audio, bluetooth, sport, ustawienia asystenta, wspomaganie kierowcy, oblicz ponownie, telefon, kalendarz, odrzuć, zakończ połączenie. Tu mamy regulację głośności i przez kliknięcie włączamy, wyłączamy multimedia. Jeszcze raz kamera, dynamiczne linie, informacja z czujników parkowania plus informacja z systemu monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. To są te dwie funkcje, te dwie strzałeczki tutaj. O. I kamera przednia. Układ graficzny i albo mamy do wyboru ogólny, albo kręgi. Head-up display, czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku. Tutaj też można oczywiście dużo poustawiać. Wysokość, jasność, przezierność, lusterko fotochromatyczne, system e-call, oświetlenie LEDowe. On w tej chwili piszczy, bo wysiadłem z kluczykiem. To jest informacja dla kierowcy, jakby mu pasażer wysiadł z kluczykiem, żeby nie odjeżdżał. Oczywiście na zegarach będzie cały czas powiadomienie, że kluczyk poza pojazdem. W zasadzie chyba nie da się pojechać bez tego kluczyka. Nie wiedząc, znaczy bez kluczyka da się pojechać. Nie da się pojechać nie wiedząc o tym. Jeden 1.6 turbo, benzyna, 180 koni, 265 Nm momentu obrotowego. Płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, akumulator AGM 70 Ah, poziom oleju, wlew oleju i płyn do spryskiwaczy. Wyciszenie pod maską jest. Na dzisiaj tyle. Dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się.